Hej, witam Was z powrotem na kanale i zapraszam na czwartą już część serii klimatycznej. Dzięki tej serii dowiecie się, co wpływa na klimat, jak to się dzieje, że obecnie planeta się ociepla oraz jak rysuje się przyszłość klimatu. Jeśli jeszcze nie widzieliście poprzednich materiałów, to koniecznie Was do nich odsyłam, a tymczasem startujemy z częścią o gazach cieplarnianych. Zaczynajmy! Czy pamiętacie, jak w jednym z poprzednich filmów tłumaczyłam źródła wiedzy o poziomie dwutlenku węgla i temperaturze o prawie 1 000 000 lat wstecz? Na tym wykresie możecie zobaczyć zestawienie wahań tych dwóch danych właśnie z tego okresu. Temperatura jest oznaczona jasno-niebieskim, a poziom dwutlenku węgla ciemno-niebieskim kolorem. Jak widać, z każdym wzrostem poziomu dwutlenku węgla w atmosferze wzrasta średnia temperatura Ziemi. Gdyby tak spojrzeć na dzisiejszy poziom dwutlenku węgla w atmosferze, to wniosek jest tylko jeden. Mamy Chwila, ale skąd w ogóle możemy wiedzieć, że między poziomem dwutlenku węgla w atmosferze a temperaturą rzeczywiście istnieje związek przyczynowy, a nie korelacja? Otóż tak się składa, że już od prawie 200 lat wiemy o tym, że dwutlenek węgla jest gazem cieplarnianym. Zostało to odkryte przez francuskiego fizyka, który nazywał się Joseph Fourier, a zademonstrowane przez tego pana. Nazywał się John Tyndall i jest to ten sam człowiek, po którym nazywa się efekt Tyndalla. Efekt cieplarniany wcale nie jest czymś złym, a wręcz przeciwnie, jest konieczny dla naszego istnienia, bo bez niego średnia temperatura Ziemi byłaby o 30 stopni niższa. Dlaczego w sumie gazy cieplarniane są gazami cieplarnianymi? Jest to spowodowane ich strukturą molekularną. Spójrzcie, jak wygląda cząsteczka azotu, który dominuje naszą atmosferę, a nie jest gazem cieplarnianym. Tak z kolei wygląda cząsteczka tlenu. Teraz porównajcie je sobie z dwutlenkiem węgla, a teraz z metanem. To są gazy cieplarniane. Są one niesymetryczne i posiadają więcej niż 2 atomy. Tego typu cząsteczki drgają więcej i w bardziej skomplikowany sposób, co powoduje, że są bardziej skłonne do interakcji z promieniowaniem podczerwonym. Gazy takie jak dwutlenek węgla, para wodna czy metan są przezroczyste dla światła widzialnego, ale pochłaniają promieniowanie podczerwone. Tak naprawdę gazy cieplarniane nie pochłaniają światła pochodzącego bezpośrednio od Słońca, tylko to odbijające się od Ziemi. Te promienie bez obecności gazów takich jak dwutlenek węgla czy para wodna powróciłyby do przestrzeni kosmicznej. Zostają one jednak wyłapane po odbiciu się od powierzchni Ziemi. Następnie pochłonięte promienie zostają wyemitowane przez cząsteczkę dwutlenku węgla lub innego gazu cieplarnianego w przypadkowym kierunku. Oznacza to, że pochłonięty promień może zostać odbity albo w kierunku przestrzeni kosmicznej, albo w kierunku innej cząsteczki gazu cieplarnianego lub też w kierunku Ziemi. Skoro już wiemy, że dwutlenek węgla jest gazem cieplarnianym i że warunkuje on średnią temperaturę Ziemi, porozmawiajmy o obiegu węgla w przyrodzie. Na pewno pamiętacie z lekcji biologii, że materia krąży, a energia przepływa. Ten nieco skomplikowany schemat pokazuje nam, jak węgiel krąży między lądem, atmosferą, roślinnością i oceanami. Wartości podane są w gigatonach węgla na rok, gdzie żółte wartości odpowiadają naturalnemu przepływowi, a te czerwone udziałowi ludzkiemu. Przy niezaburzonym obiegu poziom węgla w atmosferze, lądzie i oceanach jest dosyć stabilny, a każda zmiana w chociaż jednym z tych elementów odbija się szerokim echem w pozostałych zbiornikach. Zmiany w temperaturze również mogą oddziaływać na poziom dwutlenku węgla w atmosferze. Gdy Ziemia się ociepla, np. przez zwiększoną aktywność Słońca lub cykle Milankowicza, poziom dwutlenku węgla w atmosferze również może ulec zmianie. Więcej opowiem jednak o tym za 2 tygodnie. Wróćmy do naszego schematu. Wartości podane w nawiasach to gigatony węgla, które znajdują się w konkretnym zbiorniku przez cały czas. Z kolei pozostałe wielkości to przepływ węgla w naturze. Jak widzicie sami, natura robi co może, aby ustabilizować poziom dwutlenku węgla w atmosferze, pomimo ludzkiej ingerencji, ale dalej każdego roku kończymy z dodatkowymi 4 gigatonami CO2 w powietrzu. Są to dodatkowe 4 gigatony gazu, który pochłania promieniowanie podczerwone, powodując zwiększenie temperatury Ziemi. Zdecydowanie zachęcam Was do zajrzenia na stronę NASA, gdzie możecie poczytać więcej o obiegu węgla w przyrodzie, a także do zajrzenia na pozostałe źródła, które podam w opisie filmu. Serdecznie dziękuję Wam za uwagę i mam nadzieję, że zobaczymy się za tydzień. Cześć!